Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj będzie szybki odcinek bez zbędnego ględzenia, taką mam nadzieję, ponieważ tak naprawdę mamy już święta wielkanocne. Ja jeszcze dzisiaj siedzę w sobotę w serwisie, ale tak naprawdę już powinienem jechać do mnie na wieś, do Starachowic. No i pomyślałem sobie, że jeszcze nagram Wam odcinek o Retro MTB, bo jak się okazuje, bardzo lubicie o nich słuchać. Także ten odcinek specjalnie dla Was jeszcze przed świętami. No a bohaterem dzisiejszej opowieści będzie Scott Octane. No i tak naprawdę wybrałem ten rower dlatego, żeby pokazać Wam, jak wyglądają rowery retro, które do nas trafiają. Najczęściej tak wyglądają, bo nie wszystkie. No bo tak naprawdę, kiedy oglądacie film na moim kanale, to widzicie już z reguły gotową pracę. A chciałbym Wam właśnie pokazać, z czym musimy się mierzyć, jak te rowery wyglądają, kiedy do nas trafiają. Także zapraszam i zobaczymy zaraz wszystko z bliska. Chciałbym Wam pokazać właśnie, w jakim stanie trafiają do nas z reguły rowery, no i jak po prostu wygląda nasza praca, z czym musimy się mierzyć. Scott Octane przyjechał do nas, ponieważ tak naprawdę w pewnym sklepie rowerowym nie chciano się podjąć serwisu hamulców Formula. Też taki apel do niektórych kolegów po fachu, no bo niektórzy oczywiście uczciwie mówią jak jest, no ale niektórzy twierdzą, że taki rower nadaje się do wyrzucenia i najlepiej kupić coś współczesnego. No i oczywiście wiem, z czego to wynika, kiedyś Wam o tym opowiadałem, no ponieważ przy takim rowerze właśnie kiedy te hamulce nie działają, to prawdopodobnie trzeba będzie poszukać elementów zamiennych, a do tak starego hamulca jest to albo wykonalne, albo bardzo ciężkie. No i kiedy będziemy to robić, to w ramach tego czasu poświęconego na taki właśnie rower możemy zrobić wiele innych rzeczy i zarobić na tym sensowne pieniądze, no a w końcu gdzieś tam na samym końcu ten biznes musi nam się spinać. No ale myślę, że warto byłoby mówić uczciwie, że wygląda to tak, a nie inaczej, a nie, że właśnie taki rower już do niczego się nie nadaje. Jest to oczywiście Scott Octane, czyli rower do nieco ostrzejszej jazdy. Być może kiedyś nazwalibyśmy ją freeridem. Ja nigdy nie byłem jakimś takim mega miłośnikiem Scottów. Myślę, że jeden z obserwatorów mojego kanału, czyli Hitor, który wiem, że ma w swojej kolekcji bardzo dużo rowerów tej marki, na pewno potrafiłby tutaj powiedzieć więcej o tym rowerze. Niemniej, profile, tak jak widzicie, rur są słuszne. Kiedyś właśnie tak to wyglądało, aby usztywnić ramę wykonaną z aluminium. Tak jak widzicie, rury są wykonane w technologii oversize, czyli mamy najczęściej cienkie ścianki, ale z kolei ten przekrój rury jest słuszny. Rama tak naprawdę jest prosta, bez żadnych udziwnień. Tutaj mamy ładny napis Scott na końcówce tego tylnego trójkąta, jak i na haku tylnej przerzutki. Bardzo fajne, duże łożyska. Dzisiaj tak naprawdę, jak wiecie, w ramach mamy nieduże łożyska typu 6802, a tutaj mamy naprawdę konkretne łożysko z dużymi kulkami. Takie rozwiązania były trwałe. Dwie możliwości mocowania dampera z przodu, 3 z tyłu. Zmieniała się charakterystyka jego pracy. Jeśli chodzi o napęd, mamy tutaj, widzę, mieszankę grup XT i LX. Ja jeździłem kiedyś na takiej przerzutce, czyli 750. Była to pierwsza przerzutka, którą kupiłem w życiu i bardzo, bardzo ją miło wspominam. Korba LX-a, to jest jeszcze ostatnia korba Deore LX, która nie miała pustych ramion w środku i była mocowana na kwadrat. Późniejsza wersja, która miała ramię w takiej kolorystyce pająka, była wykonana w technologii Hollowtech, jak również posiadała Octalink, czyli środek supportu na wielowybust. Ja się teraz tak na żywo temu rowerowi przyglądam, i widzę, mam nadzieję, że to widać na kamerze, że w tym miejscu brakuje jednego zęba na środkowej tarczy. I trzeba to będzie wymienić. Na szczęście zębatki są jeszcze sensownie dostępne i myślę, że jakiejś tam wielkiej trudności nie będę miał z ich zdobyciem. Blat wygląda bardzo dobrze, mała zębatka również, także szkoda byłoby się pozbywać tego typu sprzętu, który jest przecież wysokiej jakości.
Kaseta, tutaj mamy prawdopodobnie Deorkę lub Deore LX. Wyższa grupa, czyli XT, miała pająk aluminiowy. Łańcuch też jeszcze w tej starszej technologii z nitami wyglądającymi w ten sposób. Późniejsze miały zaokrąglenie w środku. Tego chyba nie będzie widać na kamerze, natomiast łańcuch jest ustawiony krzywo względem podłoża. Także prawdopodobnie któreś z ogniw jest wygięte. Bardzo możliwe, że ten łańcuch trzeba będzie wymienić. Kółka przerzutki są praktycznie jak nowe. Zresztą zęby na kasecie również, więc prawdopodobnie albo ten napęd był kiedyś wymieniany, albo rower był bardzo, ale to bardzo mało jeżdżony. Przednia przerzutka Deore LX, no tutaj może nic szczególnego, natomiast ogólnie całkiem sensowna przerzutka z regulacją siły naprężenia sprężyny. Ludzie często zostawiają długie linki, właściwie nie wiem dlaczego, także ja tutaj je troszeczkę poskracam i doprowadzę to do porządku. Hamulce. No i to jest ten pierwszy z czynników, ten najbardziej istotny, z powodu których rower do nas trafił. Tak jak widzicie, przewody są w stanie fatalnym. Ta wierzchnia warstwa ochronna popękała. Tutaj widzimy już tą warstwę wewnętrzną, także tak naprawdę przewody oba są do wymiany. Mam nadzieję, że tutaj tłoczki wewnątrz klamek hamulcowych, jak i uszczelki tłoczków w zaciskach są ok. To są hamulce marki Formula. Jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają zaciski i tarcze. No i pamiętam, że Formula była pierwszym hamulcem tarczowym, jaki widziałem na oczy. I był to bodaj rok 99. Tym hamulcem była Formula Evoluzione. Zdaje się, że tak to powinienem powiedzieć po włosku, bo moja znajomość włoskiego przypomina znajomość tego języka pana Dominika De Coco z Bękartów Wojny. Kto oglądał, ten wie. Formula Evoluzione, pamiętam, że miała bardzo ładnie wyglądającą tarczę. Tutaj jest coś podobnego. Może nawet jest to starsze wcielenie tego modelu. Tutaj taka ciekawostka z tamtych czasów od koncernu SRAM. Jest taki uszczelniacz wejścia linki do pancerza i nazywa się to Nightcrawler. Ten Nightcrawler jest bardzo często mylony z produktem tej samej korporacji, mianowicie z Basswormem. Bassworm był umiejscowiony też na lince tylnej przerzutki. On wspomagał szybkość zmiany przerzutki, kiedy sprężyna sobie z tymi zmianami nie mogła poradzić. Ten Bassworm taką zmianą biegów przyspieszał. No a właśnie Nightcrawler uszczelniał wejście linki do pancerza. No i tutaj widzę, że mamy zastosowane dwa Nightcrawlery. No one powinny być akurat umiejscowione być może zgodnie z zasadami tutaj, no ale tutaj też leci sporo błota spod opon i myślę, że taki był właśnie zamysł użytkownika roweru. No mamy też fajny damper ze zbiornikiem wyrównawczym. To też taki bardzo charakterystyczny element w rowerach z dawnych lat. Zobaczcie, wspornik Core. Na pewno każdy z miłośników retro MTB kojarzy tę markę. Ultra wąska kierownica. Ja też za każdym razem, kiedy serwisuję rowery z tamtych lat, zastanawiam się, jak wszyscy kurczę mogliśmy na tak wąskich kierownicach jeździć. Amortyzator. No tutaj mamy bardzo fajny amortyzator RockShox Judy XLC, czyli dwupółka z systemem Hydra Coil. No i kiedyś ten amortyzator naprawdę był mega pożądany. Jak tak dzisiaj na niego sobie spojrzałem od góry, kiedy zająłem miejsce, powiedziałbym, za kierownicą, no to widzę, że on jest bardzo wąski. Lagi oczywiście mają dość nikczemną średnicę zewnętrzną. Jest to naprawdę kultowy wypust amerykańskiej marki. Naprawdę fajnie pracuje jak na amortyzator z tamtych lat. Tutaj zobaczcie, mamy też taki element wykonany z drutu do przytrzymywania przewodu od zacisku hamulca przedniego. No też właśnie patrząc na tego typu elementy, no przypominam sobie, jak bardzo kiedyś komplikowano nam życie, no bo wystarczyłoby przecież zrobić to w taki sposób jak dzisiaj. Pamiętam też chyba w Garym Fisherze był taki właśnie element, który w taki sam sposób działał, wyglądał. No i kiedyś też robiono takie elementy na przykład ze szprych. Tutaj jeszcze też dopowiem o manetkach Deore LX.
No to były też pierwsze manetki, które ja miałem w życiu do roweru, czyli system Mega 9, obsługujący 27 kombinacji przełożeń, przynajmniej teoretycznych, bo praktycznie oczywiście tam część się dublowała, no ale całość działała bardzo fajnie, tak jak ostatnio Wam mówiłem o manetkach Xtera, że są dla mnie wzorem działania, no tak tutaj te Elixy jednak działały znacznie bardziej topornie i tutaj dopadła je zmora większości manetek Shimano z tamtych lat, czyli zgęstniały smar, to w ogóle nie działa, biegi się praktycznie nie zmieniają, trzeba to będzie rozebrać, przepłukać, prawdopodobnie zmienić też linki i pancerze, no i całość będzie działała bardzo dobrze. Jeśli chodzi o koła, no to mamy tutaj klasykę, czyli piasty Formula, obręcze Mavic, no bez których kiedyś nie można było sobie wyobrazić sensownych kół do MTB, no i naprawdę bardzo fajne opony marki Tioga Factory XC. Zerknijcie jeszcze, ile waży freeride'owy full z tamtych lat. Mamy tutaj 14 kg i 300 gramów. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się nieco gorszego wyniku. Te 14 kg to jest oczywiście dużo, ale mamy tutaj też torebkę podsiodłową. Możliwe, że właściciel coś tam w niej ma. Ja nie będę oczywiście zaglądał do środka. Mamy koszyk na bidon, no słuszne opony, etc. Myślę, że wynik wcale nie jest zły i tak naprawdę kiedyś tego typu maszyny tyle właśnie ważyły, a nawet więcej. Także naprawdę jest to bardzo fajny, może nie pomnik tamtych lat, bo dziwnie to dla mnie brzmi, ale myślę, że jest to taki bardzo fajny sprzęt, który przypomina nam tamte lata, gdzie właśnie maszyny były budowane z takim jajem, z sercem i często z bardzo dziwnymi patentami, w które tenże właśnie Scott również jest wyposażony. Słuchajcie, ja będę po świętach zabierał się za jego serwis. Tutaj, tak jak widzicie, sporo części jest do ogarnięcia. Prawdopodobnie, kiedy będę się za niego zabierał, być może w praniu wyjdzie coś jeszcze. Bardzo często zapieczone są nyple, może być zużyty suport, łożyska w piastach. Tak naprawdę wszystko, o czym musimy pamiętać także w rowerach współczesnych. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Panel dyskusyjny oczywiście należy do Was, sekcja komentarzy jest Wasza. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, ja postaram się na każde z nich odpowiedzieć. No i życzę Wam tym samym wesołych, udanych, spokojnych świąt. Odpoczywajcie, jeździcie na rowerze, mam nadzieję, że pogoda Wam dopisze. No a my widzimy się w kolejnym filmie na kanale, jak i oczywiście niezmiennie u nas w serwisie, a może gdzieś także na szlaku. Dzięki za dziś, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!